Za nami tydzień memów. Amerykańskich i polskich. I chyba wygraliśmy. Dobry wieczór, Polska. W Stanach zaprzysiężony został nowy prezydent i nawet bym o tym nie wspominał, gdyby Bernie Sanders, senator, kandydat na prezydenta, nie wyglądał podczas tego zaprzysiężenia tak, jakby chciał powiedzieć: serio? Nie mogliśmy tego załatwić mailem? I to ludzi rozśmieszyło, ale nie tak ha ha ha. Tak, że zawalmy cały internet memami o Sandersie. Wsadźmy go wszędzie. Sanders zostaje memem, amerykańskie media robią z nim wywiady. Kobieta, która mu podarowała te rękawiczki, bo umówmy się, te rękawiczki robią połowę roboty w tych memach, zrobiła je z wełny z używanych swetrów, a to ocieplające, co jest w środku, to jest zrobione z materiału, który pochodzi z recyklingu starych plastikowych butelek. No czy da się bardziej eko? Nie. I teraz wszyscy chcą mieć te rękawiczki. Ale ona mówi, że już wszystkie, które zrobiła, to sprzedała i nie ma czasu robić kolejnych. Całe Stany Zjednoczone i połowa świata chce od ciebie kupić rękawiczki, a ty mówisz: sorry, nie mam czasu, jestem nauczycielką, mam swoje sprawy, a te rękawiczki to robiłam tak dodatkowo. Spokojnie, nie chcesz zrobić na tym biznesu, Chińczycy z AliExpress na pewno chętnie cię wyręczą. Póki co sprzedają koszulki i plakaty, ale myślę, że rękawiczki to kwestia dnia, maksymalnie kilku dni. Czyli mamy sympatyczną, memiczną akcję w Stanach, ale czy nie śmieszniejsze byłoby, gdyby powstał cały portal, który jest memem? Na którym połowa użytkowników zarejestrowałaby się pod nazwą Jan Paweł II, a pozostali wybrali sobie nazwy Donald Trump, Andrzej Duda, Jacek Sasin i rozmawialiby tam o pedofilii i handlu dziećmi? Nie? To nie jest śmieszne? No to się wycofuje z tej tezy, że wygraliśmy na memy z Amerykanami. Niestety nie wygraliśmy. Ale Alblitz? No szkoda. Szkoda, bo był potencjał w tym portalu. Nadal jest, ale już nieco inny. Ale to szkoda, w porównaniu z tym szkoda, to jest nic. LG przestanie robić smartfony. No jak to? Przecież miało być na odwrót. Przecież dosłownie chwilę temu pokazywali smartfon z rozwijanym ekranem. Fantazjowałem jeszcze przed chwilą o tym, jak LG zdominuje rynek swoimi innowacjami, a tu takie coś. Niby to jest tylko treść wewnętrznej firmowej notatki, ale jednak takie notatki są często prawdziwe. W tej pojawiają się stwierdzenia, że ponieważ konkurencja na rynku smartfonów jest coraz ostrzejsza, LG musi na chłodno przeanalizować sytuację i rozważa różne ruchy, włącznie z wycofaniem, sprzedażą lub zmniejszeniem smartfonowej gałęzi firmy. Jest mi smutno i czuję się oszukany jednocześnie. Może gdybym lepiej mówił o tym smartfonie dla krzyżowców i wy byście go chętniej kupowali, to by teraz LG się lepiej miało. Ale nie, no jest nas za mało, mamy zbyt małe przełożenie. Chociaż gdybyśmy zrobili zrzutę, no jeżeli im słabo idzie, to może by sprzedali tanio i wtedy my byśmy kupili cały oddział Mobile LG. Chociaż to jest ryzykowne, wyobraźcie sobie? Ja już widzę oczami wyobraźni te artykuły w zachodniej prasie. Grupa szalonych Polaków kupiła oddział smartfonowy firmy LG. Dlaczego? Bo robią smartfony w kształcie krzyża, hehe. Słyszę też uszami wyobraźni, że może ja o tej technologii to mogę sobie pogadać i się pośmiać, ale tak naprawdę to nie mam o niej pojęcia, więc nie mogę kupić sobie oddziału smartfonowego LG. No więc teraz chcę wam pokazać, że jestem też manualnie uzdolniony, jeżeli chodzi o technologię. To są słuchawki AirPods Max. To jest narzędzie do wyciągania kart SIM ze smartfonów. To jest, że są połączone. Już nie jest. I drugie też tak można odczepić. Umiecie tak? No, pewnie tak. Ale po co to jest? Możecie zapytać. Po co to odczepianie? Odpowiedź jest oczywista. Żebyście mogli sobie z Big Maca zrobić Big Maxa. Co jest śmieszne na Maxa? Wiem. Ale dostałem tego mema od Mieszka i pomyślałem, że jak go tu wsadzę, to on się będzie cieszył, a mnie w sumie cieszy, jak Mieszko się cieszy.
A serio mówiąc, to iFixit rozebrało Maxy i okazało się, że całkiem nieźle wyglądają w środku. I że są całkiem naprawialne. Dostały 6 punktów na 10 możliwych. 10 oznacza, że coś się super łatwo naprawia. Dla porównania AirPodsy Pro dostały 0 punktów na 10. Więc to 6 na 10 to jest bardzo przyzwoita ocena. Czyżby Apple zaczynało iść w dobrą stronę? Wiele na to wskazuje, bo do plotek, o których mówiłem wam tydzień temu, że do tegorocznych MacBooków wróci MagSafe, dorzucam w tym tygodniu informację, że wróci także port na karty SD. Wiem, że z naszego towarzystwa to głównie ja używam kart SD, no i jeszcze jacyś inni ludzie, którzy coś tam filmują aparatami, fotografowie i może kilku droniarzy. Ale ci wszyscy ludzie, jeżeli mają w miarę nowego, czyli 2018 powiedzmy, MacBooka, no to muszą nosić ze sobą te obrzydliwe przejściówki. Także dla mnie to jest świetna wiadomość. I patrzę na tę przyszłość przeszłością wypełnioną. Podoba mi się to. Tylko żeby nie było tak jak z LG, że za tydzień Apple stwierdzi, że muszą sprzedać departament laptopów, bo nie pasuje im do wizerunku sprzedawanie czegoś, co wygląda jakby miało 10 lat. A tego możemy już nie kupić. Na to już może nas być nie stać. Dla odmiany mam coś nowego. 8K. Hehe. W smartfonach już się przyjęło. Ale w aparatach, skoro o kartach SD była mowa, to trochę gorzej. Przypomnę taki czas, kiedy miałem okazję nagrywać TechWeeka Canonem R5, który nagrywa w 8K. No i nie wiem, jak oceniacie ten aparat. Więcej już nie będziecie mieli szansy go oceniać, przynajmniej w tym odcinku, bo się przegrzał. Więc dopóki się nie przegrzewa, to świetne jest to 8K. Teraz temat rozdzielczości 8K w smartfonach ma podjąć Sony. Co to będzie? I czy będzie się przegrzewać? Tego raczej nie dowiemy się przed premierą, ale premiera już niedługo, bo we wtorek. Ja obstawiam, że będzie to aparat, który tak bardzo będę chciał kupić, jak bardzo zaboli mnie jego cena. I jestem całkiem pewien swojej przepowiedni. 30 do 35 tysięcy będzie można zaoszczędzić, nie kupując tego aparatu. Nawet jak się tyle nie ma, no to nadal się zaoszczędza, bo się nie wydaje. Czas na temat odcinka. Czy poglądy polityczne masz wypisane na twarzy? Masz i zostało to udowodnione naukowo. Przedstawiam wam Michała Kosińskiego, który jest obecnie profesorem w Stanach, ale możemy założyć, że płynie w nim słowiańska krew. Oczywiście, że nie ma to żadnego znaczenia, ale my lubimy się chwalić, że o, Polak, nasz człowiek odniósł sukces i jednocześnie cichaczem piłujemy gałąź, na której siedzi, modląc się co wieczór, żeby kiedy ta gałąź już się załamie, spadł jak najniżej. Ale nie o tym miałem mówić. Michał Kosiński opublikował badania, z których wynika, że współczesne systemy rozpoznawania twarzy potrafią z niezłym prawdopodobieństwem odczytać poglądy polityczne. Sama metoda badań nie jest zbyt skomplikowana. Wgrano do systemu 1 000 000 zdjęć. Ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i z Wielkiej Brytanii. Zdjęcia pochodziły z Facebooka i ze stron randkowych. I było wiadomo, czy osoba na zdjęciu ma poglądy konserwatywne czy liberalne, bo sama to wcześniej zdeklarowała. Dzięki temu system mógł się nauczyć, jakie cechy wspólne mają twarze konserwatystów, a jakie liberałów. Aha, pomyślicie podobnie jak ja, że przecież wystarczy znać kolor skóry, wiek, płeć, bo to są często potężne wskaźniki, jeżeli chodzi o poglądy polityczne. Dlatego w badaniu Kosińskiego systemowi przedstawiono osoby w tym samym wieku, tej samej płci i tej samej rasy. Czyli mamy sytuację, że mamy zdjęcia dwóch osób, które są podobne do siebie w miarę, to znaczy są w tym samym wieku, tej samej płci i tej samej rasy i system musi odgadnąć, która ma poglądy konserwatywne, a która ma poglądy liberalne. I skuteczność algorytmu wynosi 71%. Zwiększa się do 73%, kiedy są to osoby różnej płci, różnej rasy i w różnym wieku. Zanim powiecie, to musicie wiedzieć, że my ludzie jesteśmy skuteczni w 55%. To znaczy, jak patrzymy tylko na czyjąś twarz, to jesteśmy w stanie w 55% odgadnąć, czy to jest liberał, czy konserwatysta, czyli właściwie równie dobrze moglibyśmy rzucać monetą. Strzelamy. No dobra, no ale jakie są wnioski? Jak rozpoznać? Niestety to nie jest tak łatwo. Można wyciągnąć jakieś wspólne cechy czy ekspresje, które wyrażają twarze osób o takich samych poglądach politycznych, ale nawet korzystając z tych danych, człowiek zwiększa swoją skuteczność zaledwie o kilka procent. Co oznacza, że albo nie udało się wyselekcjonować tych parametrów, którymi kieruje się sztuczna inteligencja, albo badacze nie chcą ich ujawnić. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do zapoznania się z artykułem na stronie Nature. Dowiecie się z niego również, że systemy rozpoznawania twarzy są w stanie z ponad 75% skutecznością określić waszą orientację seksualną. Co jest właściwie średnio przydatne, bo na co dzień sobie z tym radzimy. W sensie orientujemy się, kto jest kim, zanim wylądujemy z tym kimś w schowku na miotły na przykład. A jak idę sobie ulicą, to średnio mnie interesuje to, czy przechodzę właśnie koło geja, lesbijki, czy osoby heteroseksualnej. Chyba że ktoś
kto miałby dostęp do takiego systemu, miałby obsesję i chciałby wyeliminować ten cząstek. Okej, czyli być może notatki są robione teraz nie tylko w Chinach i w Rosji. Na szczęście całkiem możliwe, że nie stać nas na kupienie tych wszystkich kamer. No to dlaczego ten Kosiński nam to zrobił, możecie teraz powiedzieć. Facet miał dobre intencje i ja akurat w to wierzę. Założył bowiem, że jeżeli ujawni wyniki swoich badań, to opinia publiczna będzie o tym wiedziała i może uda się uniknąć, przynajmniej w niektórych przypadkach, jeszcze głębszej społecznej inwigilacji. Warto tu dodać, że to dzięki Kosińskiemu powstał pierwszy artykuł ostrzegający przed Cambridge Analytica i całkiem możliwe, że jego badania przyczyniły się do zmiany polityki Facebooka. Więc teraz może też coś się zmieni na lepsze. No dobra, nie zmieni się. Ciekawe w ogóle, co wydarzy się pierwsze. Zgładzimy się wzajemnie z powodu odmiennych poglądów politycznych i orientacji seksualnej, czy Chińczycy przejmą kontrolę nad całym światem? Nie wiem. Wiem za to, że jutro jest poniedziałek i pewnie będziecie musieli się stawić przed jakąś kamerą, na przykład swojego laptopa. Ale jest duża szansa, że po drugiej stronie nie ma jeszcze systemu rozpoznawania twarzy, tylko jest człowiek tak samo zmęczony jak wy, który ma jakieś 50% szansy na to, żeby się zorientować, że go nienawidzicie. Czyli nie jest wcale tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Widzimy się niedługo. Znośnego tygodnia.